Cześć, witam Was Energik w kolejnym odcinku To było grane Console Edition i dzisiaj przygotowałem dla Was grę Asterix i Obelix XXL2 i jest to edycja remasterowana i w związku z tym, że ten remaster się pojawił, warto troszkę sobie przypomnieć parę słów na temat samej postaci Asterixa, która dla mnie osobiście jest dosyć ważną postacią, jak i ważnym oczywiście komiksem. Z Asterixem pierwszy raz zetknąłem się za dzieciaka. To było czasy, kiedy jeszcze w Polsce nie wychodził ten komiks. Mój ojciec, nie wiem, skądś przywiózł mi naklejkę, to była tak zwana naklejka z gąbką, czyli taka miękka naklejka i na niej właśnie był Asterix w takiej dosyć dynamicznej pozie. Chyba on był nawet z takim garncem złotych monet, o ile dobrze pamiętam. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, co to jest za bohater, ponieważ, no tak jak mówię, nie było za bardzo skąd wziąć tej informacji, kim ten jegomość jest. Natomiast bardzo podobał mi się styl rysowania, bardzo taki komiksowy, świetny. W Polsce oczywiście, w Polsce komiksy wyglądały troszkę inaczej. To nie był ten właśnie, widać było różnicę nawet kulturową, że te style kreski się różnią. I w sumie tam nawet była ta naklejka podpisana Asterix, natomiast no nie wiedziałem, kto to jest, tak? Dopiero w 90, żeby nie skłamać, w 90 chyba roku na polskim rynku pojawia się pierwszy komiks Asterixa. Wyglądał on mniej więcej tak, Przygody Gala Asterixa. Zaraz zerknę, czy to faktycznie był rok 90. 90, tak jest. Na początek nawet to nie jest jeszcze ta wersja z Egmontu, to jest ta pierwszy numer Asterixa, który wyszedł dawno, dawno temu. I pamiętam, że zobaczyłem ten komiks i już wiedziałem, że to jest właśnie ta postać, która jest na mojej naklejce i zapragnąłem ogólnie zgłębić historię tego jegomościa. Asterix, komiks, który muszę przyznać, że pomimo upływu lat nadal się, to komiks jest komiks, który się nie starzeje. On nadal go czytasz i nadal czyta się go tak samo fajnie, jak wtedy, gdy byłem dzieckiem. Po części dlatego, że twórcy René Gościnny i Albert Uderzo stworzyli komiks, który bardzo często puszcza oko w kierunku starszego czytelnika. Znaczy, młodszy czytelnik też znajdzie fajne przygody obydwu Galów, ale starszy czytelnik wyciągnie troszkę więcej esencji, jakby dzięki różnym tutaj nawiązaniom i takim właśnie puszczanym oczkom w stronę czytelnika przez autorów. Asterix został stworzony, tak jak powiedziałem, przez dwóch panów, René Gościnny i Albert Uderzo, i te pierwsze albumy były naprawdę dobre, chociaż ta kreska w tych pierwszych Asterixach mocno się różniła od tego, co mogliśmy zobaczyć w kolejnych częściach. Dopiero przy piątym albumie, który nosił nazwę Asterix i Kleopatra, jakby ta kreska stała się taką ikoniczną kreską dla Asterixa. Ogólnie wszystkie te komiksy Asterixa mają bardzo mnóstwo detali na rysunkach. To jest też jeden z takich elementów rozpoznawalnych serii, że bardzo dużo detali jest zamieszczane na nich. No i tutaj oczywiście taka ciekawostka, że Asterix to pewnie Janusz Chrysta zerżnął Kajko i Kokosza. Otóż okazuje się, że w wywiadach z świętej pamięci Chrystą on często wspomina, że zaczął pracować nad Kajko i Kokoszem, właściwie wtedy to Kajtek i Koko, zanim jeszcze powstał Asterix, więc po części można powiedzieć, że to Asterix jest drzynką z Kajko i Kokosza. Natomiast ja ogólnie uwielbiam Asterixa. Albumy mam do 20 chyba, zaraz zerknę, mam tutaj cały zestaw. Czekajcie, wszystkie mam oczywiście z tych pierwszych wydań, ale mam do 30 numeru. Dlaczego do 30 numeru i potem już przestałem kupować Asterixa? Otóż w 77 roku umiera René Gościnny, który pisał scenariusze do Asterixa i całą robotę zaczyna odwalać Albert Uderzo i widać, że niestety widać spadek jakości tych komiksów. Widać, w którym momencie te komiksy troszkę przestają być aż tak interesujące jak wcześniej i niestety z bólem muszę przyznać, że im dalej były te komiksy wydawane, tym słabiej to wyglądało. Już na przykład jeszcze Asterix u Reszehezady był ok,
ale już potem Odyseja Asterixa, Syn Asterixa, czy Róża i Miecz, no i Galera Obelixa już tak mi się nie podobały, że przestałem kupować. Co prawda mam jeszcze jeden komiks, numer 34, Złotą Księgę, ale to akurat żona dostała na prezent od kogoś. Niemniej, no Asterix jakby mocno zaczynało to dołować, że tak powiem. No i tutaj jeszcze zanim przejdziemy, bo cały temat oczywiście dzisiaj będzie poświęcony grom o Asterixie, ale jeszcze chciałem wspomnieć, że obok komiksów były też filmy animowane, które są świetne, szczególnie, nie wiem, 12 prac Asterixa jest, czy Asterix kontra Cezar, naprawdę świetne kreskówki, natomiast bardzo niepopularna opinia, ogólnie nienawidzę filmów aktorskich z Asterixem, w ogóle mnie te filmy nie śmieszą i mam takie, znaczy dla mnie Asterix jest ogólnie postacią stricte komiksową, przenoszenie tego na aktorów, dla mnie w ogóle to nie wyszło i to jest, wiem, że to jest bardzo taka opinia niespotykana, bo ogólnie ludzie lubią Asterixa, tego filmowego, ale ja szczerze powiem, że nienawidzę tego i możecie hejtować w komentarzach jak coś. No i oczywiście, jeżeli jesteśmy już przy filmach, no to też wychodziły gry o Asterixie. W gry grałem, słuchajcie, od czasów Commodore C64 i mogę śmiało powiedzieć, że grałem w ogromną większość tych gier. Sporo uruchamiałem na emulatorach, ponieważ nie miałem niektórych tam konsol, na które to wychodziło, na przykład na Sega Master System jest świetny Asterix, czy na CDI, czy tam na Atari, czy na Atari 2600. Akurat te Atari 2600 nie są za dobrymi grami Asterixie, ale też w nie grałem. Na pewno nie grałem we wszystkie, ale w znakomitą większość. I moje 3 ulubione gry o Asterixie to na pewno Asterix, który wyszedł na maszyny arcade. Fantastyczna gra, w której idziemy cały czas w prawo i lejemy Rzymian. Fajnie przeniesiono kreskę z komiksowego Asterixa na grę. To wszystko tam wygląda dokładnie tak jak w komiksie, spotykamy te same postacie. No naprawdę fajnie, fajna bijatyka, taki troszkę beat'em up, ale muszę przyznać, że wyszło to fantastycznie. Drugą grą myślę, że byłby Asterix Gallic War, który wyszedł na PlayStation. Było tam troszkę takie połączone zręcznościówka, troszkę z takim prostą strategią, gdzie przelewaliśmy jakieś takie eliksiry, już też tak pamiętam trochę jak przez mgłę, eliksiry do takich kotłów i to się ustawiało na mapie. No i tam były jeszcze też poziomy całkowicie już trójwymiarowe, gdzie chodziliśmy na przykład Obelixem, tak, i były jakieś tam plansze, którą trzeba było ukończyć. Natomiast trzecią na pewno grą, która mega mi się podobała, była Asterix i Obelix XXL. No i pierwsza część, oczywiście druga część też była świetna i wraz z premierą remasteru drugiej części pojawiła się też zapowiedź Asterix i Obelix XXL 3. O czym jest Asterix XXL 2? Bo to jest dosyć ogólnie, co miałem powiedzieć, ogólnie te Asterixy XXL bardzo fajnie przenoszą ducha tego komiksu właśnie na formę grową. Tutaj mamy fabularnie mamy kolejny fantastyczny plan Juliusza Cezara, który chce oczywiście przejąć wioskę Galów, jak to zazwyczaj bywa. W tych historiach buduje takie ogromne jakby lunapark, który nazywa Las Vegum. No i tu jest taki twist, że Panoramix wydaje innych druidów Rzymianom i zdaje się kolaborować z Rzymianami. No oczywiście nasi przyjaciele Asterix i Obelix nie wierzą i wyruszają do Las Vegum, aby złapać Panoramixa i wyjaśnić, co tak naprawdę się stało. Gra w dużej mierze jest, ciężko powiedzieć, że bijatyką, bo to nie jest tego stricte bijatyką, to jest zręcznościowa bijatyka. Na pewno lwią część gry spędza się na laniu Rzymian i fajnie zostało tutaj to przeniesione na ekran monitora, ponieważ podczas ładowania tych Rzymian w setkach, czy nawet w tysiącach, świetne są animacje, kiedy, nie wiem, Rzymianie wylatują w powietrze, zostają po nich sandały. To jest trochę tak zaczerpnięte oczywiście z tych komiksowych pierwowzorów i uważam, że wyszło to naprawdę no bardzo fajnie, słuchajcie, naprawdę wyszło mega fajnie i sprawia masę radochy. Oprócz tego no, mamy jakieś tam proste zagadki do rozwiązania. No, gra jest ogólnie skierowana raczej do młodszego widza, ale ja jako, że no, w sumie już młodszy gracz nie jestem, raczej już stary koń, ale ogólnie mam ogromny sentyment do serii Asterixa, także te gry zawsze mi się podobają, tak? Lubię w nie grać, bo jest to bohater, do którego darzę sporym sentymentem. Warto wspomnieć jeszcze
chwilę o wydaniach, zaraz zrobimy sobie taki krótki unboxing. Gra wyszła w 3 wersjach, zwykłej, czyli dostajemy samą płytkę, edycji limitowanej, gdzie dostajemy grę i 3 figurki, które zaraz pokażę, i w edycji kolekcjonerskiej, gdzie dostajemy dosyć sporą taką figurkę Asterixa. Chyba ona jest tam z żywicy zrobiona, o ile pamiętam. Natomiast wracając do samej gry, poziomy są podzielone na takie jakby huby i z tych hubów mamy wejście do kolejnych lokacji. Oczywiście możemy cały czas się przełączać pomiędzy Asterixem i Obelixem i pewne rzeczy, które może wykonać jeden, nie może wykonać drugi. To właściwie ta współpraca nie jest zbyt częsta. Zdarzają się pewne elementy, gdzie obydwaj muszą współpracować, ale to nie jest ogólnie za częste. Gro czasu spędzamy właściwie bijąc się oczywiście z Rzymianami, wysyłając ich na orbitę, i to jest ogólnie taki główny clue całej tej gry. No, gra jest troszkę w takim stylu staroszkolnym, ponieważ oryginalnie Asterix i Obelix XXL2 pojawił się na konsolach PlayStation 2, no i oczywiście też na PC-tach. Co ciekawe, gra pojawiła się tylko w Europie, z tego co wiem, w Stanach chyba ona nie wyszła i ogólnie ta gra jest słabo znana, i jak wrzuciłem zdjęcie na Twitterze, też było, że ludzie myśleli, że to jest nowy tytuł, że to coś nowego, a tak naprawdę no to jest nadal remaster jakiejś gry sprzed dwóch generacji i no fajnie, że to wznowili, po części pewnie dlatego, żeby troszkę odnowić markę przed premierą części 3, na którą przyznam szczerze, że czekam, bo no, jestem ciekawy. No tak jak mówię, no, te gry o Asterixie nadal mnie ciekawią i nadal lubię w nie grać. To, co jest ogólnie znamienne w komiksach Asterixa, to to, co wspomniałem, że autorzy bardzo często zamieszczali, tak mrugali okiem do czytelnika. To były różne elementy, które Asterix spotykał w danym kraju, gdy przemierzał na przykład, nie wiem, do Włoch, czy tam do Hiszpanii, czy do Anglii, i jakby wymyślał pewne rzeczy, które są ikoniczne dla danego państwa. W Wielkiej Brytanii na przykład wymyślił rugby. I tych elementów zawsze jest dużo tak naćkane, one zawsze jakoś takie miały odniesienie do aktualnych wydarzeń w tamtym czasie, czy też takich jakichś ikonicznych elementów. Na przykład w Stanach Zjednoczonych, jak był Asterix, to przywołując chyba statek, stał jak Statua Wolności, taką zrobił pozę, czy coś takiego. Także jest tutaj dużo takich elementów, które rozpoznajemy z popkultury, można powiedzieć, tak? Natomiast gra Asterix XXL2 wykorzystuje elementy innych gier i robi to w sposób naprawdę mistrzowski, bo autorzy postanowili sparodiować znane marki growe i wtłoczyć je wszystkie do gry. I tych wszystkich elementów jest cała masa. Powiem Wam, że pół radochy płynącej z gry to odkrywanie tych wszystkich elementów. Czy to będą jakieś rzeczy z Zeldy, czy to będzie znaczek Half-Life'a na Mumii, czy to będą postacie, które przypominają Mario, czy na przykład postacie Sonika. Akurat z Mario to jest jeden z przeciwników, także jest to dosyć takie oczywiste nawiązanie i co ciekawe, jest to postać, która ma taki jakby pojemnik z wodą i tą wodą leje, i to jest oczywiście nawiązanie do Mario z Super Mario Sunshine. Mamy postacie, które wyglądają jak Sonic, poruszają się bardzo szybko i w rękach trzymają takie złote pierścienie, które Sonic oczywiście w swojej grze zbiera. Ale oprócz takich oczywistych nawiązań, jak jeszcze można wspomnieć, że pomaga Galom gość, który się nazywa Sam Schiffer, który jest oczywiście nawiązaniem do Sama Fischera, nawet ma te gogle potrójne, także jest cała masa, słuchajcie, nawiązań, nawet do Tomb Raidera, do Lara Croft, jeden z bossów się nazywa Lara Croft. Mnóstwo tych nawiązań do innych gier tutaj znajdziecie i one są naprawdę fajnie wtłoczone, ale najfajniejsze są chyba te elementy, które nie są do końca oczywiste, czyli pewne rzeczy, które znajdują się w tle. To może być jakiś, nie wiem, plakat na przykład nawiązujący do Quake'a, do Unreal'a, czy nawet do Soul Calibura 2. No jest tego cała masa. Fajne są na przykład, czasami można znaleźć, oczywiście to wprawne oko znajdzie na przykład nawiązanie do Jacka i Dextera, do Lemmingów klasycznej gry, do Raziela z Legacy of Kain Soul, zapomniałem, wiecie skąd jest Raziel, nie będę mówił. Soul, zapomniałem. Także cała ta masa tych nawiązań sprawia masę radości odkrywanie tego wszystkiego, bo widać, że autorzy naprawdę się starali tak puszczać to oko do gracza, który podczas rozgrywki
znajduje te wszystkie elementy i to jest ogólnie spoko. Muszę przyznać, że to wyszło naprawdę dobrze i sprawia taką, wiecie, no jeżeli jesteś graczem, to momentalnie wychwycisz te nawiązania, tak? Także to jest też po części tak zrobione w stronę graczy, tak jak w komiksach były nawiązania do tych ikonicznych momentów, tak tutaj mamy to nawiązanie do różnych gier. Natomiast jeżeli chodzi o grę, no to jest remaster. Niestety muszę zaliczyć to do leniwych remasterów, ponieważ owszem, dodano, gdzie dodano jakieś tam poligony, podbito oczywiście tekstury, to jest standard, podbito również kolory, wszystko wygląda ogólnie ładnie, jest bardzo kolorowe i na przykład dla dzieciaka taka gra jest świetna, bo ona jest naprawdę mega kolorowa, tam się dużo jest rzeczy, się rusza, także wygląda to naprawdę spoko, ale jeżeli przyjrzymy się bliżej, no to widać, że no troszkę pójście po najmniejszej linii oporu, czyli tak jak mówię, no leniwe remastery, a szkoda, bo przydałoby się jednak odświeżyć, tak jak mieliśmy na przykład Crasha, czy ostatnio Spyro. Natomiast tutaj no, jest taki ten remaster w stylu tych kiedyś, co były remastery, tam wychodziły na PlayStation 3, ale tak naprawdę to nie umniejsza w żaden sposób fanu, bo gra nadal sprawia masę radości, jest dobrze zrobiona, jest dynamiczna, jest sympatyczna, jest fajna i to jest ok. Natomiast jeszcze muszę przyczepić się do cutscenek, które są w niskiej rozdzielczości i one są wyświetlane w okienku. No tutaj widać, że te cutscenki to jednak można było tutaj troszkę je odświeżyć, bo one już jednak faktycznie mocno archaiczne. Ale jeżeli przymknie się na to oko, czeka Was naprawdę sporo fajnej zabawy. Całe to Las Vegas jest podzielone jakby na różne takie strefy, gdzie możemy się dostać. Każda strefa jest poświęcona czemu innemu. Spotkamy innych przeciwników. Tak jak mówiłem, część z nich nawiązuje do postaci takich ikonicznych, postaci gier. No i to oczywiście też jest fajne odgadywanie samemu tych wszystkich elementów. No myślę, że gra ogólnie fantastycznie wypada, jeżeli chodzi o grę dla dzieciaków. Myślę, że to jest Asterix jest ogólnie taką i bajka, i komiks, i gry to są właśnie przeznaczone takie dla młodszych graczy, ale ja nawet mając prawie 40 na karku bawiłem się świetnie i lałem tych Rzymian po gębach i ogólnie micha mi się bujała niesamowicie. Ale to jest też troszkę tak, że grałem w XXL 2 lata temu na PC-cie. Wiedziałem, z czym to się je, wiem, że wtedy mi się podobało, no więc odświeżenie tej gry oczywiście nie mogło być inaczej, że też mi się będzie podobało. Ok, edycję, którą posiadam, to jest edycja limitowana, w takim dosyć sporym pudełku. W środku oczywiście znajdziemy grę, ja mam wersję na PlayStation 4, ale oprócz tego znajdziemy jeszcze 3 figurki. Ok, w takim tutaj mamy kartoniku, tutaj postaram się wyciągnąć. Nie są one duże. Tak wygląda zestaw, czyli mamy Obelixa, Asterixa i Idefixa. Nie wiem, ja postaram się może je przybliżyć, ale nie wiem, czy złapie mi ostrość kamera. Asterix. Muszę przyznać, że wykonanie tych figurek jest naprawdę fajnie wyglądają. I to jest trochę tak, że miałem trochę tych figurek z Asterixa, głównie z jajek niespodzianek. I zauważyłem, że zawsze te figurki miały to do siebie, że one były dobrze wykonane. Tam chyba ta kontrola jakości jednak dba o to, żeby te postacie z Asterixa przypominały te bajkowe pierwowzory, czy tam komiksowe pierwowzory. No i trzeba przyznać, że te figurki są naprawdę spoko. Natomiast co ciekawe, ogólnie są te figurki dość drogie, bo można kupić na przykład samego takiego Obelixa na Allegro, ale sama taka figurka kosztuje ponad 100 zł, co jest, wydaje mi się, dosyć dużo jak na figurkę, która ma tam, nie wiem, 8-10 cm. Natomiast tu dostajemy taki komplet 3 tych figurek. No tak jak mówię, one są naprawdę fajnie wykonane i jakbym sobie je postawił na biurku, nie czułbym się jakoś w żaden sposób zażenowany. Są one dobrze wykonane. Jak ktoś lubi Asterixa, no to myślę, że jest to fajny gadżet. Oczywiście, tak jak mówię, no grę, jeżeli nie wiem, szukacie jakiejś gry dla dzieciaka, no to jest to fajna rozgrywka z fajnymi bohaterami, z charakternymi bohaterami, z postaciami, które są znane z bajek, z komiksów i można fajnie się przy tym bawić. Przy okazji, jeżeli nie wiem, chcecie zrobić mu dzieciakowi na przykład prezent, to warto się zaopatrzyć w taką właśnie wersję limitowaną z figurkami, no bo tak jak mówię, te figurki są naprawdę w porządku. Nie ma tutaj dużo w tej edycji kolekcjonerskiej, bo tylko te 3 figurki gra. No tak jak wspominam, jest jeszcze, znaczy tej edycji limitowanej, tak jak wspominam, jest jeszcze edycja kolekcjonerska, gdzie dostajemy dużą figurkę Asterixa, grę, 2 litografie i chyba koszulkę w rozmiarze dziecięcym, o ile dobrze pamiętam. Niemniej, no to już oczywiście zostawiam Wam, natomiast ja uważam, że dzisiaj
Gra nadal się broni, nadal fajnie się w to gra. To jest po części trochę, wydaje mi się, że w Polsce jest, może nie jest kult Asterixa, ale wiele osób lubi Asterixa. Nawet jeżeli go nie zna z bajek, to zna go z tych filmów z aktorami. To jest jednak taka postać, która jest, nie da się jej nie lubić, może tak. I to jest chyba siła tej postaci, no bo przede wszystkim chyba to dzięki René Gościnnemu i Albertowi Uderzo, którym udało się stworzyć taki ponadczasowy trochę komiks. Nieważne, czy czytasz ten komiks z lat 70., on nadal się czyta się go dobrze i nadal jest świeży. Nie starzeje się jak niektóre historie komiksowe i to jest chyba główna siła tego fantastycznego komiksu. Niemniej Asterix i Obelix XXL2, fajna gra, polecam. Fajnie można się pobawić, nawet jeżeli jesteś starszym graczem, to i tak znajdziesz tutaj coś dla siebie. Zwłaszcza, że na wyższych poziomach gra potrafi być mocno skillowa i są tam takie wyzwania, które mogą sprawić problem i są tutaj. I to są takie, wiecie, wyzwania, gdzie walczysz na przykład z setkami Rzymian i tam palec już nie wyrabia od naciskania. A niemniej, no jest tam trochę fajnie to zorganizowali, bo mamy systemy kombosów, także jest dużo zabawy i dużo takich nawiązań do komiksowych i kreskówkowych, myślę, pierwowzorów, które znamy i myślę, że to jest siła też tej gry. Niemniej, Asterix i Obelix XXL2 polecam, fajny tytuł. Teraz na długie zimowe wieczory jak znalazł, żeby z dzieciakiem usiąść przy kominku, przy herbatce z samowara i sobie odpalić i zobaczyć, czemu Rzymianie są tacy głupi. To tyle. Pozdrawiam Was, Energik. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.